Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak miło odebraliście mój filmik o ćwiczeniach i powiem Wam, że nawet jedna z Was napisała mi, korygując moją wypowiedź, że ćwiczeniami, gimnastyką da się usprawnić stawy kolanowe. Więc bardzo się z tego cieszę, bo jest to przykład kobiety, która właśnie gimnastyką, spacerami i odpowiednim żywieniem bardzo usprawniła swój organizm. Czyli widzicie, jak się chce, to można. Ja wiem, że te wszystkie trzy czynniki są bardzo ważne i obojętnie kto by co mówił, że ta gimnastyka nie ma sensu, to ja uważam, że ma sens. I tak jak pisałam w wielu komentarzach, najłatwiej jest po prostu wyjść na takie ćwiczenia z domu, od tego zacząć, bo to jest taka systematyczność. Jak zapłacicie za miesięczny karnet, to wtedy już mobilizujecie się, bo wydaliście pieniądze na to, żeby sobie na takie zajęcia wyjść. I to bardzo w grupie pomaga, bo jak widzicie, że jedna czy druga osoba ćwiczy i nie patrzeć, że obok są osoby, które ćwiczą dużo lepiej od Was, bo to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że przyszliście i że próbujecie i to jest naprawdę bardzo ważne. Ja dlatego sobie bardzo cenię mój czas na uniwersytecie, który już się rozpoczął i już te zajęcia są. I to jest właśnie bardzo fajne w tym, że są tam zajęcia, z których można skorzystać. Właśnie stawia uniwersytet przede wszystkim na zajęcia ruchowe, na to, żeby rozruszać nas. No oczywiście pobudzić też intelektualnie, żebyśmy coś widzieli, zobaczyli, czegoś się dowiedzieli, bo to też jest bardzo fajne. I tak jak rozmawiam z gronem swoich znajomych, koleżanek z uniwersytetu, te zajęcia właśnie w okresie jesienno-zimowym są bardzo fajne. Dlatego zachęcam Was, żebyście poszukali takich zajęć w Waszej miejscowości, bo wtedy, kiedy takie dni są pochmurne, deszczowe, niezbyt się chce cokolwiek robić, a zwłaszcza wyjść z domu, to właśnie to, że są jakieś zajęcia, na które się zapisaliście, zapłaciliście, zmuszają Was do tego, żeby wyjść, żeby coś zrobić, czegoś posłuchać i czegoś się dowiedzieć. I to jest naprawdę fajne, zwłaszcza dla osób samotnych, bo jak są dwie osoby w domu, to mogą oczywiście rozmową się nawzajem wymieniać i mogą ze sobą rozmawiać, ale jak ktoś nie ma takiej możliwości, to niestety musi wyjść do innych ludzi, żeby z innymi ludźmi mieć kontakt i żeby porozmawiać, żeby nie zamykać się w czterech ścianach, żeby się nie izolować i nie chcieć wiedzieć, co dzieje się na zewnątrz. Więc takie wyjście jest bardzo motywujące. Ja bardzo takie zajęcia lubię i polecam Wam i naprawdę chciałabym, żeby jak najwięcej osób z takiej możliwości korzystało, bo to jest fajne. Wiem, że w mojej miejscowości jest mnóstwo klubów seniora. Można powiedzieć, że na każdym osiedlu taki klub działa. I nie tylko w moim mieście, we wszystkich miastach tak jest. Po prostu wystarczy poszukać gdzieś w dobie internetu. Nie ma problemu, jeśli macie problem z tym sami, żeby wyszukać, to poproście własne dzieci. One są w tym dużo lepsze niż my i na pewno Wam pomogą i na pewno Wam coś takiego znajdą, bo to jest naprawdę fajna, bardzo fajna forma. Ja takie formy uwielbiam. I dlatego zachęcam Was do wielu rzeczy. No i znowu się widzicie, rozgadałam. I jak już jakiś tam temat jest, to po prostu idę, a obiecałam sobie, że tym razem zrobię bardzo krótki filmik, bo ostatnio zarzucam Was dość długimi, nie wiem, jakoś tak po prostu to wychodzi, więc pomyślałam sobie, że dzisiaj ten filmik będzie taki krótki. Ubrałam dzisiaj taką koszulkę w kolorze bakłażana, no, żeby podkreślić, że to już jest jesień i że wszystkie te kolory
takie brązy, bakłażany, rudości są wokół nas i tak samo wokół, jak i w naszym stroju, ale oczywiście oprócz tego stroju w takich ciemniejszych kolorach w głowie i wokół nas wciąż panuje słońce i myślę, że każdy taki dzień z promieniami słońca jest dla nas zbawieniem. Lubię takie dni, korzystam jak tylko mogę, wychodzę na spacery, rozkoszuję się tym, bo to jest coś, co kocham bardzo i nawet powiem Wam szczerze, że to słońce jak pada śnieg mi nie przeszkadza i nawet jak muszę wyjść, a jest to słońce, to działa na mnie mobilizująco. Nie wiem, ta siła słońca ma coś w sobie, że działa na wszystkich bardzo dobrze, a już na mnie to powiem Wam, że szczególnie, bo ja jestem jednak ciepłolubna dziewczyna i bardzo te ciepłe promienie lubię, obojętnie o której porze. Także kochani, tak jak Wam mówiłam, zachęcam Was do gimnastyki, zachęcam Was do wyjść, do tego, żebyście, no tak jak my, wychodzimy ostatnio na koncerty, do kina, jeździmy na wycieczki. Kurczę, jaki to jest fajny czas dla wszystkich, że chciałabym, żeby wszyscy korzystali z tego, żeby po prostu po przejściu na emeryturę jeszcze wciąż żyli, żeby wciąż coś jeszcze ze sobą robili, bo to jest naprawdę fajny czas. To jest czas, kiedy nie mamy obowiązków wobec własnych dzieci, zajmujemy się wnukami sporadycznie, i możemy ten czas poświęcić naprawdę sobie na takie słodkie nic nie robienie i na takie zaspokajanie własnych potrzeb. Na to, czego nie mieliśmy czasu podczas większości naszego życia. Teraz sobie możemy poumilać ten czas i myślę, że to jest dobra forma, żeby Wam wszystkim polecić. Kochani, tak jak już mówiłam, moje ostatnie filmiki składają się z 2 części i teraz też tak będzie i to powiem Wam, że będzie moja ostatnia taka propozycja, pewnie długo nie będzie nic, bo oczywiście to już jesień, październik i listopad i zobaczcie, jak szybko będą święta, jak szybko ten czas ucieka i myślę, że nam seniorom on ucieka jeszcze szybciej. Dlatego potem zupełnie czym innym się zajmiemy i ostatnio się złapałam na tym, że przynoszę ze spacerów przeróżne rzeczy, ale jakoś nie odważyłam się jeszcze, nie wiem czy to dobre słowo, zrobić dekoracji jesiennych. Tak sobie pomyślałam, że jak zacznę te dekoracje wykładać, to już tak pomyślę, no nie, to ta jesień już w moim domu jest. Ja ją widzę wokół, ale jeszcze tych dekoracji nie wyciągam. Trochę się ociągam z tymi dekoracjami. Myślę, że w tym roku u mnie te dekoracje będą dużo później, ale wracam do tematu, czyli do drugiej części mojego filmiku. To będzie przykład obiadowy. Wiem, że wiele z Was lubi moje propozycje obiadowe, bo przeważnie jest tak, że jak myślimy o obiedzie, to się zastanawiamy, co ugotować. I to jest zazwyczaj dylemat, bo wciąż robimy jakieś pewne rzeczy stale, brakuje jakby nowych pomysłów i czasem zobaczymy jakiś pomysł, który chcemy odtworzyć, albo taki pomysł, który przypomniał nam, że my takie rzeczy znamy, lubimy, robimy, tylko dawno tego nie robiliśmy, więc takie rzeczy można odkurzyć. Ja dzisiaj Wam zaproponuję coś na bazie jakby ryby po grecku, tylko podanej tak, jak wiecie, po mojemu, bo kuchnia to jest kreatywna rzecz, tam można oczywiście wszystko zmieniać i to jest fajne, bo każdy może sobie pozmieniać, dosmaczać, zrobić po swojemu i w kuchni mi się to bardzo podoba, że wcale tego jednego przepisu nie trzeba odtwarzać 1 do 1, tylko robić tego modyfikacje, bo oznacza to wtedy, że jesteśmy w kuchni kreatywni i możemy zrobić z niczego coś i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Więc kochani, dziś
koniec mojego gadania. Zapraszam Was teraz do mojej kuchni na moją propozycję obiadową. Zapraszam. Pokażę Wam teraz wszystkie składniki, które będą podstawą mojego dzisiejszego dania. Zaczniemy od ryżu. Mam tutaj 60 gram ryżu i ten ryż ugotuję. Kolejną rzeczą to jest dorsz. Mam tutaj świeży dorsz, tu jest około 130 gramów. I mam warzywa, cebula, pietruszka, seler i marchewka. Jest dodatkowo papryka i cukinia. I mamy jeszcze pulpę pomidorową. A naszą surówką będzie sałata lodowa, ogórek, pietruszka, szczypiorek i winegret. Mam tutaj w słoiczku łyżeczkę musztardy, łyżeczkę miodu, 2 łyżeczki octu jabłkowego i dałam tutaj olej słonecznikowy. Można dać oliwę z oliwek, ale ja, jeśli chodzi o surówki, nie przepadam za aromatem oliwy, dlatego dałam tutaj olej słonecznikowy. To wszystko w słoiczku wymieszam i to będzie winegret, który poleje moją surówkę. Włożyłam na patelnię potarte warzywa i teraz je smażę. Warzywa ładnie się poddusiły, teraz dodam pokrojoną paprykę i cukinię. Warzywa ładnie zmiękły, więc dodałam tutaj pulpę pomidorową. Dałam tak gdzieś 1/3 puszki. To razem pogotuję, a potem doprawię sokiem z cytryny, odrobiną cukru, pieprzem, ewentualnie solą i zostawię, żeby się jeszcze chwilę gotowało. Przyprawiłam sos sokiem z cytryny, odrobiną cukru trzcinowego, dałam pieprz, dałam troszeczkę soli, a teraz jeszcze dorzucę troszeczkę papryki wędzonej, bo ja lubię zapach tej papryki. I to razem wszystko jeszcze podduszę. Dorsza przyprawiłam solą i pieprzem cytrynowym. Dorsza opanierowałam trochę mąką pszenną i teraz go podsmażę na patelni. Ryba się już ładnie smaży, zaraz ją odwrócę na drugą stronę. Ryba gotowa, lekko ją podsmażyłam, a teraz włożę ją do tego warzywnego sosu. Ryba się już fajnie gotuje w sosie warzywnym, a tu obok już gotuję sobie ryż. Gotowałam już warzywa na surówkę. Mam tu pokrojoną sałatę, ogórka, pietruszkę i szczypiorek, a tutaj mam już zrobiony winegret i tym winegretem poleję potem moją surówkę. Tak wygląda gotowe danie już do jedzenia. I zobaczcie, kto powiedział, że nie można jeść po królewsku, z kieliszkiem wody z cytryną i z takimi wspaniałościami. Wygląda pięknie, a uwierzcie mi, smakuje jeszcze lepiej. Polecam, kochani. Myślę, że odtworzycie mój przepis, może nie wszyscy, ale niektórzy, i zobaczą, że właśnie tą rybę można zjeść w zupełnie innej wersji. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo dobra wersja. Ja ją bardzo często w ciągu roku robię. Kiedyś robiłam taką rybę po grecku sporadycznie, a dziś ją trochę zmodyfikowałam. Wprowadziłam do własnego jadłospisu. Bardzo lubię dorsza, lubię pod różnymi postaciami. Ten dorsz, który w tym jest, on jest tylko lekko obsmażony i właściwie dusi się w tym sosie, więc można powiedzieć, że jest taki w miarę lekkostrawny. Nawet można się pokusić, żeby tą świeżą rybę włożyć też do tego sosu bez obsmażania. To też będzie dużo lepsza wersja, bardziej dietetyczna i na pewno wielu z Was posmakuje. Kochani, zachęcam Was do próbowania w kuchni różnych rzeczy, nie zatrzymywania się tylko na tym, że ta albo inna rzecz
pasuje tylko w danym momencie albo w danej porze roku, tylko po prostu kreatywnie robić z niej zupełnie coś innego. Kochani, bardzo jestem ciekawa, co sądzicie na temat takiej wariacji ryby po grecku. Czy może robicie takie coś, a może coś innego? Podpowiedzcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat i może podpowiecie, co Wy robicie, może zdradzicie jakiś własny przepis. Kochani, bardzo dziękuję Wam za spotkanie. Zachęcam Was, kochani, do komentarzy. Ja uwielbiam Wasze komentarze i tak jak mówię, na większość z nich odpowiadam sama, więc bardzo się cieszę, że piszecie, bo poznaję Was, poznaję to, co myślicie na dany temat i komentarze są różne, ale każdy komentarz to jest opinia każdej z Was i ja sobie to bardzo cenię. Czy on jest bardziej pochlebny, czy on jest bardziej negatywny, trudno, ile nas jest, tyle jest opinii. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Zachęcam do łapek w górę, do komentarzy i jak ktoś ma ochotę, proszę subskrybować mój kanał. Do widzenia!